Ogromną frajdę sprawiło mi, wykonawcy, muzyczny żart w drugiej pieśni tego cyklu, w pieśni Kaziuk, czy po kresowemu Kaziuk, czyli po kresowemu jarmark. Trzyzwrotkowa, prosta piosenka o bardzo dziarskim, wyrazistym rytmie i dość nieskomplikowanej melodii. Wspomnienie jarmarku opisane oczami dziecka. Tyle się na tym Kaziuku dzieje, tyle życia, tyle kolorów, zapachów, smaków, emocji. Życie w swojej najbardziej kreatywnej, migoczącej postaci. Tajemnica wykonawcza tej pieśni tkwi chyba w próbie różnorodnego wykonania każdej z trzech zwrotek. I tutaj przystępuję już właśnie do konkretu, mianowicie zapowiedzieliśmy sobie, że nie będę czytał tekstów wszystkich od początku do końca, chociaż ja rzeczywiście moją pracę nad każdym utworem od tego rozpoczynam, czyli od czytania tekstu. Natomiast w tym wypadku konkretnym może będziemy po jednej zwrotce czytali ten tekst, ale jednak będziemy go czytali. Dlaczego? Dlatego, że myśmy się pokusili tutaj z Lechem o wykonanie tej pieśni rzeczywiście dialektem kresowym. To się sprawdza w tej pieśni, myśmy to już kilkukrotnie wykonali. Ja postaram się ten tekst po prostu w tym kresowym dialekcie wileńskim przeczytać. Kaziuk, Kaziuk, Kaziuk. Kaziuk, Kaziuk, już wozy na lukiszkach, koń parska, obrok pryska i szum, i gwar, i kopyt stiuk. Stuk, stiuk w tym wypadku. Kożuchy spiewnie sie targują, tamto sprzedają, to kupują i gorącujesz sie w ta pora, szpilki i śrubki pchasz do wora. A jeszcze to i tamto trzeba i oszukańców sie wystrzegać. Utwór jest, tak jak już wspominałem na początku, ma dość nieskomplikowaną strukturę muzyczną, aczkolwiek dość ciekawą. Jest napisany również dość nisko. Myśmy na przykład podczas nagrań zawsze Kaziuka nagrywali na końcu, po to, żeby nie zmęczyć się śpiewaniem tej niskiej średnicy, którą operuje kompozytor. Zaczyna się od bardzo prostej frazy, od frazy forte na dźwięku dek. Kaziuk, Kaziuk, Kaziuk. Prawda? I jest diminuendo napisane. Będziemy to 3 razy powtarzali w różnych zwrotkach, więc warto pokusić się rzeczywiście o próbę wykonania tej pierwszej frazy na dźwięku D w różnorodny sposób. Ja zaczynam rzeczywiście od takiego dziarskiego forte na początku i staram się w takcie trzecim zrobić diminuendo. Kaziuk, Kaziuk, Kaziuk. No i potem przystępujemy już do przedstawiania jakby całej historii opowiedzianej tutaj przez poetę. Jak widać, melodia jest bardzo prosta. Kaziuk, Kaziuk, już wozy na lukiszkach, koń parska, obrok pryska i szum, i gwar, i kopyt stiuk. To jest w zasadzie pierwsza fraza, która rysuje nam miejsce akcji, z jaką będziemy mieli do czynienia, czyli gdzieś ten jarmark się zaczyna gromadzić, prawda? Już wozy na łukiszkach, koń parska, obrok pryska i szum, i gwar, i kopyt stiuk. Gdzieś ten jarmark się zaczyna gromadzić, to się zaczyna wszystko organizować, prawda? Kożuchy spiewnie sie targują, oczywiście nie chodzi o to, że kożuchy, przedmioty kożuchy w sensie się targują, tylko prawdopodobnie jest to określenie targarzy, którzy te kożuchy noszą, prawda? Kożuchy spiewnie się targują. Normalnie w języku polskim śpiewalibyśmy się targują, natomiast jest to dialekt, gdzieś się to o wymawia na końcu po kresowemu inaczej. Kożuchy spiewnie się targują, tamto sprzedają. Ja nie mówię, że musicie koniecznie podkreślać tę ostatnią nutę. Ja sobie taką interpretację również gdzieś tam próbowałem tworzyć w poszczególnych próbach. Czy to mi się do końca podoba, nie jestem pewien. Można zaśpiewać. Kożuchy spiewnie się targują, tamto sprzedają, to kupują. Prawda? I gorącujesz sie w ta pora. Tu mamy do czynienia z taką szybszą frazą i to w takiej tradycji można powiedzieć rosyjniowskiej, prawda? Na C, prawda? I gorącujesz się w ta pora, szpilki i śrubki pchasz do wora. Szczególnie trudno jest zrozumieć tekst właśnie w tym takcie,
w systemie drugim szpilki i śrubki pchasz do wora, prawda? Szpilki i śrubki pchasz do wora. Trzeba bardzo dobrze to kilka razy powtórzyć sobie ten tekst. Szpilki i śrubki pchasz do wora. A jeszcze to i tamto trzeba. I tutaj w pierwszej zwrotce z racji tego, że jest to jakieś ostrzeżenie i że chodzi o oszukańców, czyli nie wiadomo, złodziei, być może złodziei, a być może ludzi, którzy po prostu chcą nas gdzieś tam finansowo oszukać. W związku z tym ja tę pierwszą frazę śpiewam dość zasadniczo i z dużym takim dystansem. No i przystępujemy do drugiej zwrotki. Mamy tutaj pierwsze powtórzenie tej samej frazy, prawda? Czyli Kaziuk, kaziuk, kaziuk. ja sobie napisałem tutaj znowu diminuendo, ale w takim zalotnym sensie. Dlaczego? Że druga zwrotka opowiada o dziewczynie, która gdzieś tam się szykuje na wesele. Ja przeczytam tę drugą zwrotkę, tak jak przeczytałem pierwszą, z racji właśnie tego dialektu, o którym mówiliśmy. Czyli kaziuk, 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 kaziuk. Jest jarmark na Lukiszkach, śnieg stopniał, błoto pryska i głośno kwiczy gdzieś parsiuk. Parsiuk to jest po kresowemu prosiak. Dziewczyna idzie, wtrącone zdanie teraz, krasna pliszka, na gody za mąż iść zamyslia. Więc ręcznik gliniany, dzban gliniany, żeby w nim kisić żur owsiany. Żur owsiany, to jest trudno to wymówić. Żeby w nim kisić żur owsiany. Z piernika serce lukrowane i kilka marzeń pozłacanych. Także mamy tutaj pewną romantyczną historię opowiedzianą dziewczyny, która szykuje się gdzieś do zamążpójścia, prawda? Musimy to troszeczkę inaczej wykonać niż w pierwszej części. Dlatego mówię o tej zalotności, prawda? Kaziuk, kaziuk, kaziuk. Kaziuk, kaziuk, jest jarmark na Lukiszkach, śnieg stopniał, błoto pryska. Tu Musimy oddzielić, prawda? Śnieg stopniał, błoto pryska, żeby to wyraziście pokazać. I głośno kwiczy, gdzie jest parsiuk. To musimy bardzo wyraźnie tego parsiuka, tego prosiaka podkreślić, no bo jest to wyraz w języku polskim nieistniejący, tylko w tym właśnie wydaniu kresowym. Parsiuk. I teraz zaczynamy opowieść o tej dziewczynie. Jak śpiewam to pianissimo, wyobraziłem sobie, że to musi być bardzo piękna historia, prawda, opowieści o tej dziewczynie. Dziewczyna idzie, Wtrącone zdanie. krasna pliszka, na gody za mąż iść zamyslia. Tutaj nagody jest to mniej zrozumiane nagody niż za mąż. Dlatego ja podkreślam nagody za mąż iść zamyslia, prawda? Podkreślam za mąż. No i teraz wyliczamy, co ta dziewczyna będzie z tego jarmarku właśnie potrzebowała. Więc ręcznik gliniany, dzban gliniany, żeby w nim kisić żur owsiany. To musimy się nauczyć wymawiać tej frazy. I zakończenie tej frazy. Z piernika serce lukrowane. I teraz możemy sobie pozwolić naprawdę na bardzo liryczne, romantyczne zakończenie tej drugiej zwrotki, prawda? I kilka marzeń pozłacanych. W trzeciej zwrotce postanowiłem sobie, że zacznę od piana. Dlaczego? Dlatego, że drugą zwrotkę skończyliśmy właśnie romantycznie, lirycznie, pozłacanych w piano, prawda? I teraz zacznę tę trzecią zwrotkę od piana, a rozwinę to do forte. Czyli zrobię odwrotnie niż kompozytor to w pierwszej zwrotce dla nas przewidział, prawda? Kaziuk, kaziuk, kaziuk. Kaziuk, kaziuk, czytam tekst. Wesołość na Lukiszkach jest prot, jadwinia przyszła. Tu proszę uważać, bo są dwie odrębne rzeczy, prawda? Jest prot, jadwinia przyszła. Prot to jest również przezwisko albo imię, nie wiemy, prawda? Albo nazwisko. Pierścionek z oczkiem pannie kup. To jest rodzaj przekomarzania się, tak sobie to wyobrażam. Czyli ta jadwinia gdzieś ma w założeniu, ktoś tam sobie kpi może z tego prota właśnie, żeby on tej jadwini kupił pierścionek, może coś tam się między nimi szykuje, może gdzieś coś będzie, nie wiemy tego, prawda? Pan nie kup. Gajdiuczek pieje na południe. Gajdiuczek to jest kogucik po kresowemu. Cacka dla dzieci, barwne cudnie, na steńki słychać ostry dyszkant. To wszystko rozumiemy. I teraz mamy tę nasteńkę w tych szybciutkich nutach.
mamy weź obwarzanków dla braciszka. Ewidentnie jest to Nasteńka, która wymawia właśnie te słowa. Czyli Nasteńka jest handlarką prawdopodobnie obarzanków i ona mówi to do osoby, z którą właśnie w tym momencie rozmawia. Tego kompozytor nie zasugerował, natomiast myśmy wpadli na taki pomysł z Lechem Napierałą, żeby spróbować wykonać ten tekst Nasteńki rzeczywiście ostrym dyszkantem. Czyli on będzie siłą rzeczy ostry, ponieważ to nie są wysokie dźwięki. Jeżeli ja chciałbym to wykonać dyszkantem, czyli jakby oktawę wyżej, takim falsetem, no to siłą rzeczy nie może to brzmieć pięknie, bo nie mam żadnych szans, ale może brzmieć dowcipnie. I dlatego zdecydowaliśmy się na weź owarzanków dla braciszka, prawda? Zobaczymy, czy to nam się sprawdzi, czy nam się nie sprawdzi. Jest to w każdym razie jakiś pomysł i urozmaicenie tej trzeciej wersji, trzeciej zwrotki tej pieśni. Loteria sie na gwoździu kręci, a może tobie się poszczęści. Tu na przykład mam skojarzenie, że loteria się na gwoździu kręci, prawda? No kto te loterie obsługuje? To są zawsze jacyś ludzie tacy, którzy gdzieś tam operują właśnie, chcą kogoś złapać w sieć, prawda? Chcą kogoś zachęcić do tego grania na tej loterii. Gdzieś ma to zawsze jakąś taką warstwę, jakieś podchody ten sprzedawca tej loterii robi. Dlatego ja sobie wymyśliłem, że to jest taki może rodzaj klauna, może rodzaj jakiegoś takiego złego, uśmiechającego się właśnie sprzedawcy do dziecka, prawda? A może tobie się poszczęści, w takim sensie, prawda? No i o zakończenie tej pieśni kaziuk, 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 równie prosto jak początek, wszystko na dźwięku D, natomiast na końcu mamy jakby wpisaną przez kompozytora pewną fermatę, czyli oktawę wyżej, żeby to D zaśpiewać. Ja sobie pomyślałem, że ten ostatni raz powinniśmy zaśpiewać całe te trzy kaziuki, te frazę, te arie na dźwięku D powinniśmy zaśpiewać legato, prawda? Kaziuk, kaziuk, kaziuk! I z pewnym crescendo. Tak bym sobie to wyobrażał. Jak dokładnie to będzie w końcowym efekcie wyglądało, rozstrzygniemy po próbie z Lechem Napierałą.